Cześć! Dzisiaj w tym filmie pokażę Wam, co robiłam na przestrzeni 2 dni, dzisiaj i wczoraj. Trochę na działce, trochę w szklarni. Zapraszam. Co muszą robić Polacy w Anglii, żeby posiać groszek i właściwie otrzymać groszek do zbioru? Ano, nigdy nie siejemy tego groszku bezpośrednio do gruntu. Musimy zrobić rozsadę, no bo po angielskich działkach grasują myszy, nornice, gołębie, szczury i po prostu nam te nasiona bezpośrednio posiane do gruntu zjedzą. I tutaj przy tej ramie zawsze uprawiam groszek. Nie robię żadnej rotacji ani płodozmianu, no bo groszek musi się po czymś piąć. I tutaj właśnie przygotowuję sobie glebę pod groszek. Rozsadę już zrobiłam. Posiałam ją 4 bodajże marca i tutaj po prostu usuwam chwasty. Zapomniałam sobie wziąć obornika granulowanego, więc będę używała mojego własnego kompostu z działki, no ale najpierw wszystkie samosiejki muszą być usunięte i wszystkie chwasty muszą być usunięte. Robię Wam takie ładne przerywniki z kwiatami, żeby było na co popatrzeć. Uwielbiam narcyzy, a to jest Winston Churchill. Jest to inny narcyz zupełnie inaczej pachnie. Mój mąż mówi, że pachnie jak siki, ale mi się podoba i uwielbiam go i posadziłam go nawet więcej zeszłej jesieni. Jest piękny i bardzo wonny. Tu widzicie, przyniosłam sobie mojego własnego kompostu. Może nie jest perfekcyjny, ale doda trochę żyzności do tego miejsca przed sadzeniem. W zeszłym roku miałam dodany obornik granulowany i potem, może jak sobie przypomnę, to jeszcze rozpuszczę trochę obornika i podleję te groszki. No ale trochę trzeba, żeby dobrze rósł. Ja mam bardzo dobrą glebę, także może by nawet urósł bez dodawania żadnych oborników czy kompostów, no ale ten groszek jest dla mnie ważny, bo go bardzo lubię. To jest moja rozsada, siana po 3 nasiona do komórki tej wielodoniczki. Pokazuję Wam, jest to groszek Alderman, rosnący wysoko do 1,82 m, bardzo szybko rosnący i stronki ma bardzo duże, bardzo grube. A tu widzicie, korzenie już wystają od dołu, także jest najwyższy czas, żeby go posadzić. No i po prostu widzicie, to jest dobra metoda, bo wyciągamy sobie taką jedną komórkę, korzenie trzymają wszystko w kupie, korzenie już są bardzo dobrze rozwinięte i po prostu sadzimy do ziemi. Tylko w Anglii oczywiście musimy ochronić te wszystkie nasze sadzonki groszku przed gołębiami. Myszy już się teraz może jak najprawdopodobniej nie będą interesować, bo one lubią takie nasionka, które jeszcze nie rosną. Dlatego sobie zrobiłam rozsadę i widzicie, tą ramę muszę tylko wyprostować, bo od wiatrów się przechyliła, ale no to jest na później, bo tyle teraz jest roboty, czas goni, sadzonki się robią za duże i musimy, jak mamy wolny dzień, to sadzić. I tutaj właśnie sobie posadziłam. Jest sucho, mamy wspaniałą pogodę, jest ciepło, dzisiaj jest nawet 20 stopni, słonecznie i jest wiatr, czyli wszystko bardzo wysycha. Tutaj widzicie znowu mój ładny przerywnik kwiatowy. No i do tego właśnie podlewam. Trzeba wszystko podlewać, bo susza. A to jest moja brzoskwinia, która już kwitnie i dobrze w tym roku kwitnie wtedy, kiedy już są owady i jest dosyć ciepło, bo w tamtym roku kwitła wcześniej, było zimno i nie było jeszcze pszczół ani innych zapylaczy. A to jest moja metoda ochrony przed gołębiami. Gołębie po prostu by zjadły wszystkie liście, już nieraz mi się tak zdarzyło. Może groszek by odrósł, ale to, wiecie, cofnęłoby ten groszek w czasie i po prostu zajęłoby dłużej, żeby zaplanować. Więc na początku, jak ten groszek jest mały, to stawiam takie właśnie siatki i stawiam je także z drugiej strony, bo gołębie są sprytne i głowę wsadzą pomiędzy te pręty i też go zjedzą i
po prostu żeby od wiatru, żeby się nie przewróciły, przywiązuję je do ramy. Moja grusza już kwitnie, zapowiada się dobry zbiór. Będę musiała przerzedzić te zawiązki, jak już będą gruszki. A tutaj pokazuję Wam już posadzony groszek. Tak to wygląda. Dosyć głęboko go sadzę, żeby, wiecie, żeby korzenie miały styczność z wilgocią i żeby były stabilne. No a z drugiej strony też siatką zabezpieczyłam, muszę tutaj tylko wypielić. Przywiązałam wszystko do ramy i tak robię co roku. I co roku udaje mi się wyhodować groszek. Fiołek bardzo pięknie pachnie o tej porze roku, uwielbiam. I one są także lecznicze. Dzisiaj sieję kwiaty. Te najważniejsze kwiaty, bo są to słoneczniki, są to kosmosy, cynie i tutaj mam jeszcze nasturcje i astry, czyli najważniejsze kwiaty ze wszystkich kwiatów, może poza jaskrami i różami i narcyzami. Wszystkie kwiaty są najważniejsze. No ale tak może szybciutko pokażę Wam, jakie mam odmiany. Moją najfajniejszą odmianą kosmosów jest ta Double Click. Jest to podwójny kosmos, bardzo fajny. Tu mam jeszcze kosmos Rose Bonbon, który jest także podwójny, ale tylko różowy. Tu nic nie widać. Antiquity. Może posieję, może nie. A w ogóle to jest dozwolone dla mnie na działce mieć tylko 25% kwiatów, a 75% obszaru działki muszą być warzywa. Więc muszę się trochę ograniczać, żeby nie powiedzieli, że mam plantację kwiatową. Mam nową odmianę kosmosu, która się nazywa Pink Mosaic, czyli różowa mozaika. Wygląda fajnie, może trochę ich posieję. Tu mam Pink Pop Socks. Różne takie jak aprikota, Psyche, Mix, Candy Stripe, Rubenza, White Night, Xanthos, Sensation Mix and Seashells Mix. Ale posieję tylko te najfajniejsze, bo nazbierałam tych nasion bardzo dużo ze wszystkich lat, także będzie dużo za dużo. Teraz słoneczniki. Słoneczników mam w tym roku tyle odmian, że mogę sobie po jednym siać z jednej odmiany i będzie wystarczająco. Ten słonecznik, Soluna Bronze, tutaj nie ma obrazka, ale Wam pokażę, jak wygląda. Wygląda bardzo ciekawie i nie jest to taki typowy słonecznik. Tak samo jak ten Astra Rose, ten jest normalnie różowy. Ten słonecznik to jest odmiana profesjonalna kwiatów ciętych, się nazywa Pro Light i jest to mieszaniec. I tutaj jest tylko 12 nasionek, ale to wszystko kupiłam na wyprzedażach, czyli nie płaciłam pełnej ceny. Wzięłam 2 opakowania i następnym jest Tania. I w ogóle to wybieram słoneczniki, które nie są zbyt wysokie. Ten dorasta do 100 cm, bo jeżeli mam takie 1,80 m słoneczniki, to mi zawsze wiatr przewraca. Także wybieram takie niższe i raczej może na kwiat cięty i dla ptaków, i dla pszczół. Tutaj mam bardzo fajny słonecznik Orange Mahogany, czyli pomarańczowy, nie pamiętam jak się mahogany tłumaczy, ale wygląda bardzo, bardzo ciekawie i ten dorasta do 90 cm, czyli nie za wielki. I tutaj jest też 10 nasionek, więc wzięłam 2, bo były po funcie czy 89p. Tutaj jeszcze mam taki fajny słonecznik Music Box i ten dorasta tylko do 70 cm, czyli jest taki karłowy i ma dużo takich małych kwiatków, czyli nie tylko jeden kwiat, ale wiele. Ten Astra Gold, bardzo fajny, postrzępiony. Ten dorasta do 1,50 m, 1,70 m. I tutaj też mam polską odmianę Finezję, którą bardzo lubię. To też jest karłowy i jest to mieszanka różnych rodzajów i zawsze wychodzą bardzo piękne i pszczoły go bardzo uwielbiają i co roku filmuję te pszczoły. I też mam z zeszłego roku Copper Queen, czyli miedziana królowa. Piękny słonecznik Claret, ten jest brązowy, rośnie bardzo, bardzo wysoki, tak, 1,80 m, miałam go w zeszłym roku. Halo, albo Halo, Irish Eyes,
I jeszcze mam Astra Brown, ten uprawiałam w którymś roku. I mam Carmel, ten jest bardzo niziutki. I mam taki miks do kwiatów ciętych. Mam Little Dorit, ten jest też niziutki. Valentin. I w tym roku nie chcę mieć tych bardzo niziutkich, ale chcę mieć takie te metrowe do 1,50 m, żeby mi się po prostu od wiatru nie poprzewracały. Teraz cynie. Cynie są może moimi ulubionymi kwiatami, a w tym roku nie wiem jeszcze, które wybiorę, ale mam kilka nowych opakowań, na przykład Cinderella Peach. Zobaczcie, fajny. Ten lubię, miałam w zeszłym roku. Queenie Lime Orange, czyli pomarańczowo-limonkowy. Kupiłam też taką makarenia. Ja to lubię takie cynie, które są dosyć wysokie, żeby można je było uciąć do wazonu. Giant Double Mix, czyli gigantyczne podwójne mix. Mam też Super Yoga Salmon Rose, czyli różowo taki łososiowy. Ten miałam w zeszłym roku. Mam Quid Red Lime, ten bardzo lubię. W ogóle z tej serii Queen albo Queenie. Mam też Scabious Flowers, które są podobne do tych. Takie mają wystające środki. I mam różne takie, których pewnie nie posieję, bo inne odmiany bardziej mi się podobały. Te kupiłam w Polsce, Burnus, ale nie był dość wysoki kwiat, żeby go uciąć. Tutaj mówią, że dorasta gdzieś do 70 cm, ale u mnie były raczej niskie i nie nadawały się do cięcia do bukietu. No i jak zwykle co roku chcę mieć kilka nasturcji. Nasturcje są lecznicze, kwiaty, można robić octy z kwiatów, liście są lecznicze, można kwiat i liść dodać do sałatek, więc zawsze chcę mieć kilka nasturcji. I tutaj mam taką fajną Orchid Flame i Jewel Cherry Rose i mam Empress of India, więc którejś z nich posieję. I kilka astrów. Moimi ulubionymi zawsze były Giants of California, czyli giganty z Kalifornii. Podobny do nich był Ostrich Feather, czyli pióro strusia. King Size Apple Blossom, te takie fajne różowe. Tutaj mam podobny Salmon Rose Classic, ten się nazywa. Duchess. I to wszystko. I mam gdzieś jakieś zebrane własne nasionka. I to są wszystkie kwiaty, które dzisiaj wysieję. No i zaczynamy od kosmosów, czyli onentków. Postanowiłam posiać 3 odmiany. Jak widzicie, używam z recyklingu takie tace. Mają one dziurki w spodzie. Wypełniam podłożem, podlewam. Robię takie rowki i sadzę sobie 3 rządki, każdy rządek innej odmiany. Pewnie już nawet za dużo nasion posiałam, no ale zobaczymy, może nie wszystkie wzejdą i robią nam te ograniczenia na działce, także nie wiem, ile w sumie wyprodukuję tej rozsady. No i widzicie, zamykam te rowki i stawiam sobie w takim półcieniu w szklarni. A tutaj będziemy siać prawdopodobnie cynię. 5 odmian cynii wybrałam. I także po kilka nasion, także tak samo w takich rządkach. Cinderella Peach. Wygląda na fajną, ale z mojego doświadczenia nie wszystkie będą miały takie wystające, wypukłe środki. Ta odmiana Queenie Lime Orange fajna jest, co roku ją uprawiam. Super Yoga Salmon Rose, także piękna. Nawet nasiona miała większe. Makarenia, kilka i Queen Red Lime. Ta mi się bardzo ładnie udała w zeszłym roku. Bardzo fajna. I także zamykam, widzicie, te rowki i stawiam sobie na półce w szklarni. Teraz jest ciepło, one po kilku dniach powinny wzejść.
Tutaj właśnie sobie stawiam na półce razem z innymi dopiero co posianymi warzywami i kwiatami. No a teraz siejemy słoneczniki. Wybrałam takie małe doniczki i będę siała po może 3 nasionka, bo nie wiem jaka jest zdolność kiełkowania, a słoneczniki jak będę chciała, jak wszystkie wzejdą, to sobie porozsadzam. I widzicie, 10 odmian słoneczników. Każda doniczka ma inną odmianę, a tutaj widzicie, jak są miksy, to te nasiona mają różne kolory. Są białe, czarne, szare, w paski. Bardzo lubię słoneczniki i bardzo lubię obserwować owady na słonecznikach. Przeważnie są to trzmiele albo pszczoły. To jest ta odmiana na kwiat cięty. Te odmiany na kwiat cięty mogą nie mieć pyłku, czyli mogą nie mieć żadnego pożytku dla pszczół, ale ja mam wystarczająco odmian takich, które pszczoły lubią, więc także będą miały co jeść. I widzicie, po prostu zamykam te dziurki i także stawiam na półce. Teraz siejemy trochę nasturcji. 3 odmiany sobie wybrałam, 3 miałam. I też po jakieś 2 nasionka sieję, bo nie wiem jaka jest zdolność kiełkowania. Czasami nie jest zbyt dobra. Empress of India, czerwona odmiana. Najwięcej jej wysiałam. W zeszłym roku gąsienice mi zjadły nasturcję, bo to jest tak jakby odmiana, tak jakby kapustne, że po prostu te gąsienice bielinka ją bardzo lubią. A teraz siejemy sobie 3 odmiany astrów. King Size Apple Blossom. Druga będzie Giants of California i ponieważ są to stare nasionka i nie wiem, czy one w ogóle wzejdą, więc wysiałam bardzo dużo. I to pióro strusia, troszkę mniej. I po prostu przykrywam wermikulitem, żeby pokazać Wam różne opcje siewu i przykrywania nasion. Z innych nowości będziemy montować okno tutaj w dachu. Takie okno, które się będzie otwierać na takie hydrauliczne, takie coś z żelem w środku, który będzie wypychał to okno. Tutaj jest rama, zaraz Wam pokażę. To jest okno, które pójdzie na dach. Tutaj trzeba było wywiercić dziurki na zawiasy. Tutaj, no i będziemy musieli wyciąć dziurę. Trochę się boimy, no bo wiecie, to jest sytuacja nieodwracalna, jak coś pójdzie źle. Tutaj rzut oka na rozsady. Papryki, kukurydzę, wilma, pomidory, papryki, pomidorki. Posiałam także melony, zaraz Wam pokażę. Tutaj w domu właśnie są posiane melony, tutaj takie mały pomidorek, reszta pomidorków. Tutaj też są melony, które dopiero posiałam 1 kwietnia. A tu jest mój miniaturowy ogórek z ogórkami. Jak widzicie, przesadziłam go do większej doniczki i wyprodukował już kilka ogóreczków. A tutaj mamy tulipany La Belle Époque. Bardzo drogi tulipan, ale też bardzo piękny i zmienia kolory w miarę jak się otwiera. Na początku jest taki bardziej różowo-pomarańczowy, a później nabiera takiego koloru kawy z mlekiem. A tutaj mamy Akebono, też bardzo fajny tulipan. Jeszcze nie wiem jak wygląda, bo pierwszy raz go mam. A tutaj wszystkie moje rozsady czekające na posadzenie. Cebula już wygląda bardzo dobrze. Selerki, dwie paszcze, sałaty, buraczki, kapusty, brokuły, co tylko. Także widzicie, dlaczego jestem trochę zajęta i trochę się spieszę, bo to wszystko musi być posadzone.